Kryminalne opowieści. Podcast. Andy Polański zaprasza. Drodzy widzowie oraz słuchacze, doceniam każdą formę przekazu lub wsparcia, więc jeżeli ten podcast Ci się podoba, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję na YouTube lub ocenę na Spotify. Dziękuję i życzę udanego seansu. Melbourne, listopad 1997 roku. Na pierwszy rzut oka to był zwykły, cichy dzień. Chłodny, ale słoneczny poranek zapowiadał się spokojnie. Wiosna dopiero budziła się w pełni, powietrze miało jeszcze zapach wilgoci, a delikatny wiatr przynosił echa mijającej nocy. Na obrzeżach dzielnicy Fawkner, pomiędzy zatłoczonymi ulicami i cichymi alejkami, znajduje się rozległy cmentarz. Miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć inaczej. Nagrobki, posągi aniołów, wiednące kwiaty, codzienność w cieniu śmierci. To właśnie tam, w cieniu cyprysów, 25-letnia Mersina Halvegis przyjechała odwiedzić grób swojej babci. Nie wróciła jednak na czas. Jej ojciec, George, zaniepokojony milczeniem córki, ruszył na cmentarz. Kiedy ją znalazł, wszystko się zmieniło. Ziemia nie kryła już tylko zmarłych. Ciało Mersiny leżało rozciągnięte pomiędzy nagrobkami, poszarpane, z dziesiątkami ran. Brutalna zbrodnia, jakiej Melbourne nie widziało od lat. Policja nie wiedziała jeszcze, że to nie był początek, ani tym bardziej koniec. Nie wiedzieli, że zabójca już raz uderzył i że uderzy znów. Za fasadą miasta, które zdawało się znać swoich mieszkańców, ukrywał się mężczyzna, który przez 3 dekady powracał na ulicę pod różnymi nazwiskami. Mężczyzna, który potrafił zniknąć z radarów systemu. Cichy, niepozorny, praktycznie niewidzialny, a jednak śmiertelnie niebezpieczny. To nie była tylko seria morderstw. To był potwór, który żył wśród nas. Melbourne, lata 60. Dzielnice rozwijają się dynamicznie, miasta rosną, przedmieścia tętnią życiem. W domach o niskich dachach toczy się życie rodzinne jak wszędzie. Ale w jednym z nich dorasta chłopiec, który nie pasuje do tego pięknego obrazka. Peter Norris Dupas. Urodził się 6 lipca 1953 roku w Sydney jako najmłodszy z 3 dzieci. Kiedy był niemowlęciem, jego rodzina przeprowadziła się do Melbourne. Rodzice byli już w starszym wieku. Starsze rodzeństwo szybko się usamodzielniło. Peter został sam. Rozpieszczany, ale zaniedbany emocjonalnie. Dla sąsiadów był zwykłym dzieckiem z cichego domu, ale wewnętrznie coś już wtedy było z nim nie tak. W szkole nie miał przyjaciół, nie był hałaśliwy ani agresywny. Był po prostu dziwny. Nauczyciele zapamiętali jego martwe spojrzenie, nieobecny wzrok, oderwanie od rówieśników. Był grzeczny, ale nieobliczalny. Znikał na długie przerwy, nie mówiąc nikomu, dokąd idzie. Bywał zafascynowany ciałem kobiety, ale nie w sposób dziecięcy. Raczej jak patolog. W październiku 1968 roku, mając zaledwie 15 lat, zrobił coś, co na zawsze przekroczyło granicę. Zapukał do drzwi sąsiadki, poprosił o nóż. Powiedział, że chce obrać warzywa. Gdy kobieta się odwróciła, Peter zaatakował, bez ostrzeżenia. Zadał jej ciosy nożem w twarz, szyję i rękę. Przeżyła tylko dzięki instynktowi i czystemu przypadkowi. Został zatrzymany, powiedział funkcjonariuszom: nie wiem, dlaczego to zrobiłem, nie mogłem się powstrzymać. I właśnie ta fraza będzie powracać przez dekady.
Psychiatra zalecił obserwację. Dupas trafił do szpitala psychiatrycznego Larundel. Po zaledwie 2 tygodniach został wypisany. Uznano, że nie stanowi zagrożenia. Zalecono leczenie ambulatoryjne i nadzór. Nie trafił do więzienia, nie odbył terapii. Wrócił do życia, które dopiero miało się zacząć. Rok później, w październiku 1969 roku, w prosektorium szpitala Austin dochodzi do włamania. Ciała 2 starszych kobiet zostają okaleczone. Jedno z nich ma nacięcia w okolicach uda wykonane z precyzją, jakby przez osobę o zainteresowaniach medycznych lub sadystycznych. Sprawcy nie odnaleziono. W 1973 roku śledczy Ian Armstrong przesłuchuje Dupasa na komisariacie w Nunawading. Opisze go później w prasie w sposób bezkompromisowy. Ten chłopak był czystym złem. Pokorny wobec autorytetu, ale pusty wewnętrznie. Wszystko, co robił, było zaplanowane. Wiedzieliśmy, że pójdzie dalej, że będzie zabijał. W 1974 roku Dupas został skazany za jeden z najokrutniejszych gwałtów, jakie kiedykolwiek trafiły przed oblicze sądu w Wiktorii. Włamał się do domu kobiety, związał ją, zgwałcił, grożąc nożem. Groził też śmiercią jej dziecku. Sąd skazał go na 9 lat więzienia. Odsiedział tylko 5. Psychiatra więzienny ostrzega: ten człowiek jest w permanentnej negacji. Używa zaprzeczenia jako strategii psychicznej. Ma głęboki problem psychoseksualny. Jest potencjalnie bardzo niebezpieczny. Ale ostrzeżeń nikt nie bierze do końca poważnie. W 1979 roku Dupas wychodzi na wolność. 2 miesiące później atakuje 4 kobiety w ciągu 10 dni. Zostaje skazany za napaści, próbę gwałtu i ranienie. W 1980 roku zostaje skazany na 5 lat więzienia. W 1985 wychodzi i znów atakuje. Na plaży w Blairgowrie gwałci 21-letnią kobietę, trzyma nóż przy gardle. Później mówi policji: wszyscy mówili, że jestem już zdrowy. Myślałem, że to się nie wydarzy. Zostaje skazany na 12 lat więzienia. Odsiedzi tylko 7. W 1994 roku znów jest na wolności. W Lake Epalog śledzi kobietę, która piknikuje z przyjaciółmi. Czeka, aż zostanie sama. Napadają w toalecie z taśmą klejącą, kajdankami, nożem. Próbuje ją związać. Ucieka dopiero, gdy nadchodzą znajomi ofiary. Podczas ucieczki rozbija samochód. Zostaje aresztowany. W 1996 roku już po raz kolejny znów wychodzi na wolność. Bez opieki i bez nadzoru. Wprowadza się do domu przy Kane Street w Pascoe Vale. Dla sąsiadów cichy, porządny człowiek. Dla służb zapomniany przypadek. Ale Dupas nie zapomniał niczego. Czas jego najokrutniejszych zbrodni był dopiero przed nim. Melbourne, 4 października 1997 roku. Noc. Wschodnie przedmieścia miasta śpią pod ciężarem chłodnego powietrza. Na ulicach cisza, przerywana tylko odgłosem przejeżdżających sporadycznie samochodów. W okolicach Broadmeadows, w pobliżu supermarketu Subway, samotna kobieta czeka na klienta. Ma na imię Margaret Meicher. Ma 40 lat. Pracuje jako seksworkerka. Ostrożna, doświadczona, nieufna wobec obcych. Ale tej nocy coś poszło inaczej. Ostatni raz widziana była o godzinie 00:20 w nocy. Kamery monitoringu zarejestrowały ją, gdy wychodziła ze sklepu. Niedługo potem zniknęła. Tego samego dnia, kilkanaście godzin później. Clifford Roads, dzielnica Somerton, okolica przemysłowa, mało uczęszczana, zarośnięta chaszczami i porzuconymi kartonami. To właśnie tam około godziny 13:45 przypadkowy mężczyzna wraz z rodziną zbiera aluminiowe puszki wśród śmieci.
Podchodzi do sterty starych pudeł po komputerach. Podnosi jeden z kartonów i zastyga. Pod spodem leży ciało kobiety, nagie nogi, ciało w nienaturalnej pozycji, obrażenia sugerujące przemoc. Na miejsce natychmiast przybywa policja. To Margaret Meijer. Sekcja zwłok potwierdzi to, co funkcjonariusze podejrzewali od początku. Brutalne zabójstwo. Na jej ciele znajdowały się rany kłute, rozległe stłuczenia i uderzenie ciężkim przedmiotem w okolice prawego łuku brwiowego, najprawdopodobniej bloczkiem betonowym. Ale to, co odkryto chwilę później, nie mieściło się w żadnej rutynie. Lewą pierś Margaret odcięto i umieszczono wewnątrz jej jamy ustnej. To nie był zwykły mord, to było coś znacznie bardziej złożonego. Rytuał, degradacja, znak. Obok ciała znaleziono czarną, wełnianą rękawiczkę. Pozornie nieistotny szczegół, ale ten ślad miał powrócić. Policja rozpoczyna śledztwo, ale napotyka na mur. Nie ma świadków, nie ma podejrzanych. Ofiara prowadziła ryzykowny styl życia, a kontakty z klientami były krótkotrwałe i trudne do prześledzenia. Sprawa trafia na półkę. 1 listopada 1997 roku, Melbourne. Sobota, spokojne popołudnie na Fawkner Cemetery, rozległym, wielowyznaniowym cmentarzu na północy miasta. Pomiędzy rzędami nagrobków 25-letnia Mersina Halvegis stoi pochylona nad grobem swojej babci. Przyniosła świeże kwiaty, jak robiła to co tydzień. Nie miała zamiaru zostać długo. Po odwiedzinach miała spotkać się z narzeczonym, ale nigdy na to spotkanie nie dotarła. Kiedy Mersina nie wróciła do domu o ustalonej godzinie, jej ojciec, George Halvegis, natychmiast poczuł, że coś jest nie tak. Jego córka była punktualna, zawsze dawała znać. Tym razem jednak była cisza. George udał się na cmentarz. Wiedział, że Mersina odwiedza grób swojej babci. To było ich rodzinne miejsce. Chodził między alejkami, wywołując jej imię, aż w końcu dostrzegł coś w pobliskim, pustym grobie. 3 miejsca od tego, gdzie leżała jego matka. To ciało. To jego córka. Leży na plecach z podciągniętą bluzką. Jej twarz jest zniekształcona, a ciało pokryte śladami brutalnych ciosów. 87 ran kłutych. Większość w okolicach klatki piersiowej, szyi, ud i kolan. Ciosy zadane w szybkim tempie, chaotycznie, ale z wyraźnym celem. Zniszczyć, zdominować, zdegradować. To nie był napad rabunkowy. To nie był przypadkowy atak. To był rytuał. Policja zabezpiecza teren. Nie ma śladów walki, nie ma DNA, nie ma narzędzi zbrodni. Ale zbrodnia ma jeden wspólny mianownik z czymś, co wydarzyło się zaledwie kilka tygodni wcześniej. Brutalność, obsesyjna liczba ran, miejsca zadania ciosów, głównie wokół piersi. Śledczy nie mówią tego głośno, ale mają przeczucie, to nie była pierwsza ofiara. Z czasem do śledczych zgłasza się 9 świadków, którzy twierdzą, że widzieli dziwnie zachowującego się mężczyznę, przechadzającego się samotnie po cmentarzu tego dnia. Niektórzy twierdzą, że biegał pomiędzy alejkami, inni, że stał w miejscu, patrząc, jakby czegoś wypatrywał. Jedna kobieta zapamiętała jego twarz. Gdy pokazano jego zdjęcie policyjne, wskazała go bez wahania. To był Peter Dupas. Dupas mieszkał wtedy przy Coin Street w Pasco Valley, zaledwie 2 km od cmentarza. Jego dziadek spoczywał na tym samym terenie, 128 metrów od miejsca zbrodni. Policja dowiaduje się, że często bywał na tym cmentarzu, znał jego układ, ale nie miał powodu, by być tam akurat tego dnia. Lub tak się wydawało. Brak dowodów fizycznych, brak narzędzia zbrodni, brak DNA. Sprawa pozostaje nierozwiązana, mimo że podejrzenia koncentrują się na jednym nazwisku. 19 kwietnia 1999 roku, północne przedmieścia Melbourne.
Ulica Harper Street w dzielnicy North Hout jest cicha, niemal senna. Mieszkańcy znają się z widzenia, witają ukłonem na spacerze. Tu nic złego się nie dzieje. Tego ranka wszystko jednak się zmienia. W jednym z domów, niepozornym, z drewnianą werandą i otwartymi okiennicami, mieszkała Nicole Petersen, 28-letnia psychoterapeutka pracująca z młodzieżą. Za dnia prowadziła terapię w fundacji, pomagając młodym ludziom z uzależnieniami, ale coraz częściej przyjmowała też prywatnych pacjentów we własnym salonie. Chciała otworzyć praktykę, być niezależna. W lokalnej gazecie opublikowała ogłoszenie: psychoterapia, pomoc w depresji, uzależnieniach, profesjonalna i dyskretna. Odezwał się mężczyzna, przedstawił jako Malcolm. Powiedział, że ma problem z hazardem i depresją. Brzmiał uprzejmie. Umówili się na poniedziałek rano na godzinę 9. Tego dnia sąsiedzi Nicole słyszeli dziwne dźwięki dochodzące z jej domu. Krzyk kobiety, krótkotrwały, ale intensywny. Zignorowali to, w końcu to mógł być kłopotliwy klient. Ale kiedy po południu Nicole nie pojawiła się na umówionej kolacji z przyjaciółką, zaczęło się zaniepokojenie. Drzwi były uchylone, radio grało cicho. W salonie leżało jej ciało. Nicole została zamordowana z niewyobrażalną brutalnością. 27 ran kłutych, głównie w klatkę piersiową i plecy. Jej dolna część ciała była rozebrana, jej majtki znajdowały się na wysokości kostek. Na ciele widniały resztki żółtej taśmy PVC, podobnej do tej używanej przez elektryków. Obie piersi zostały odcięte ostrym narzędziem, ale ani narzędzia zbrodni, ani odcięte części ciała nigdy nie zostały odnalezione. To nie było przypadkowe. Ręka kogoś, kto nie tylko zabijał, ale budował rytuał. Policja zabezpiecza miejsce zbrodni i notuje kluczowy trop. W notesie Nicole widnieje nazwisko Malcolm i godzina 9. Obok numer telefonu komórkowego. Numer należy do Harry'ego, studenta z Indii, uczącego się na Lathrop University, ale Harry nie miał żadnej sesji terapeutycznej. Nie znał Nicole. Gdy przesłuchiwano go w akademiku, okazało się, że kilka tygodni wcześniej poznał mężczyznę, który zapytał, czy może tymczasowo używać jego numeru w związku z potencjalnym zatrudnieniem. Ten mężczyzna miał na imię Peter. 22 kwietnia 1999 roku, zaledwie 3 dni po morderstwie, Peter Dupas zostaje zatrzymany przez policję w hotelu Excelsiors w Thomastown. W chwili aresztowania ma na sobie ubrania ze śladami krwi. Ma także drobne zadrapania na twarzy i dłoniach. Twierdzi, że zranił się podczas pracy w ogrodowym warsztacie, uderzając o drewnianą część tokarki. Ale śledczy szybko odkrywają, że Dupas nie posiadał żadnej tokarki. Zmienia więc wersję, tym razem winna jest deska. Przeszukanie domu Dupasa ujawnia jeszcze więcej niepokojących elementów. Taśma PVC identyczna jak ta na ciele Nicole, kominiarka, wycinki z gazet o morderstwie i ogłoszenie Nicole wycięte z lokalnej prasy. Na jego ubraniach ślady krwi. Jeden z nich zawiera DNA Nicole Peterson. Podczas procesu ława przysięgłych nie potrzebowała wiele czasu. Po 3 godzinach narady 22 sierpnia 2000 roku Peter Dupas zostaje skazany na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Sędzia Frank Vincent nie miał złudzeń. Nie ma żadnych widoków na rehabilitację. Nie okazuje pan żadnej skruchy i być może nie jest pan do tego w ogóle zdolny. To był pierwszy raz, kiedy opinia publiczna poznała pełną skalę bestialstwa Petera Dupasa. Ale dla policji to był dopiero początek, bo śmierć Nicole Peterson, choć najważniejsza, nie była pierwsza. Jej morderca już od lat chodził po ulicach Melbourne. Zabijał, gwałcił, ranił i znikał.
A teraz, mając go w rękach, śledczy zaczęli badać zimne sprawy. I wtedy pojawiło się nazwisko Margaret Meyer. Przez niemal 2 lata sprawa śmierci Margaret Meyer pozostawała na marginesie aktywnych dochodzeń. Choć brutalność morderstwa szokowała nawet doświadczonych detektywów, brak wyraźnych tropów i niewielkie zainteresowanie mediów sprawiły, że jej nazwisko zwolna zaczęło znikać z rejestrów operacyjnych. Sprawa trafiła do teczek archiwalnych jako jedna z wielu nierozwiązanych zagadek Melbourne końca lat 90. W pewnym momencie jednak coś się zmieniło. W kwietniu 1999 roku, kiedy detektywi z jednostki zabójstw analizowali materiał dowodowy po morderstwie Nicole Petersen, ich uwagę przykuł jeden szczegół. Charakterystyczny sposób zadawania obrażeń, brutalność, a przede wszystkim makabryczne okaleczenie ciała. To nie był przypadek. To był podpis, sygnatura bandyty. Wśród śledczych zapadła niepokojąca cisza. Pewne szczegóły z miejsca zbrodni w Northcote budziły znajome skojarzenia. Rozpoczęło się przeszukiwanie dawnych akt, tych oznaczonych jako nierozwiązane. I wtedy natrafili na raport ze sprawy Meyer. Biegli kryminalistyki rozpoczęli ponowne porównanie materiałów biologicznych zabezpieczonych przy Cliff Roads. W tamtych czasach nie wszystko można było zbadać, ale teraz dzięki nowoczesnej technologii analiza DNA była znacznie dokładniejsza. Na czarnej rękawiczce znalezionej obok ciała zabezpieczono ślady, których kiedyś nie potrafiono przypisać żadnemu podejrzanemu. Tym razem było inaczej. Próbka pasowała do mężczyzny, który właśnie został aresztowany za inne zabójstwo. To nie jest przypadek. Do tego dochodzą uderzające podobieństwa między zbrodniami. Obie ofiary kobiety, obie zadźgane, obie okaleczone z chirurgiczną precyzją. W obu przypadkach sprawca usunął piersi. Śledczy wiedzą już, że mają do czynienia z kimś, kto nie zabija dla pieniędzy, zemsty czy impulsu. To nie był przypadek. Zamrożona sprawa nagle wróciła z całą mocą i tym razem śledczy nie zamierzali już tego odpuścić. Proces rusza w 2004 roku. Ława przysięgłych nie zna jeszcze wyroku w sprawie Nicole Peterson. Prokuratura nie chce, by wcześniejsze morderstwo miało wpływ na decyzję, ale i tak dowody są wystarczające. Podczas rozprawy eksperci opisują technikę zadawania ran, sposób układania ciała i, co najważniejsze, charakterystyczny motyw usunięcia piersi i umieszczenia jej w ustach ofiary. To nie tylko przemoc, to upokorzenie, to rytuał. Peter Dupas nie okazuje emocji, wychodząc z sali rzuca. To sąd kangurzy. To jedyny komentarz człowieka, który w ciągu 3 dekad przemocy nauczył się tylko jednego: jak udawać niewinnego. Sędzia nie ma wątpliwości. To jedna z najpoważniejszych kategorii morderstw. Czysta pogarda dla życia kobiety. Zasługujesz na dożywocie, nawet gdyby inne zbrodnie nigdy nie miały miejsca. Wyrok: dożywocie bez możliwości przedterminowego zwolnienia. Drugi z rzędu, ale to wciąż nie był koniec. W Melbourne miało dojść do kolejnego zabójstwa, jeszcze bardziej brutalnego, jeszcze bardziej bezczelnego i tym razem na cmentarzu. Lata mijały. Kamienie nagrobne w greckiej sekcji cmentarza w Fawkner zarastały bluszczem. Świeże kwiaty ustępowały miejsca wypłowiałym wstążkom. Niewidzialny ślad, który mógłby zaprowadzić śledczych do sprawcy morderstwa, dawno się rozmył. W aktach policyjnych sprawa figurowała jako nierozwiązana. Cold case, z etykietą, która brzmiała jak wyrok. Brak postępów. Wśród detektywów było jednak coś, co nie pozwalało zapomnieć. Zbrodnia była zbyt brutalna, zbyt teatralna.
To nie był napad, to nie była impulsywna agresja. Ktoś się czaił, ktoś chciał zadać cierpienie i obserwować. Na początku nikt nie wiązał tej śmierci z Peterem Dupasem. W tamtym czasie był tylko kolejnym byłym skazańcem na wolności. Nie rzucał się w oczy, mieszkał niedaleko, ale cmentarze mają wielu sąsiadów. Policja miała wtedy inne tropy, wszystkie prowadziły donikąd. Ale potem przyszła kolejna zbrodnia i jeszcze jedna. Kiedy na komisariacie po raz pierwszy zaczęto układać ofiary w rządku na tablicy korkowej, coś zaczęło się klarować. Cisza w sprawie Mersiny Helvegis nie była końcem, była początkiem. Zdziwienie śledczych budziły coraz liczniejsze zeznania świadków. Ludzie, którzy kiedyś wydawali się nieistotni, po latach nagle przypominali sobie twarze, głosy, cienie. Jeden z nich, stary sąsiad z Pascoe, wspomniał mężczyznę, który zbyt często przechadzał się w pobliżu cmentarza. Miał dziwne nawyki. Nosił okulary przeciwsłoneczne nawet przy pochmurnym niebie. Nie odpowiadał na dzień dobry. Czasem znikał między nagrobkami bez śladu. Ktoś inny, odwiedzając rodzinny grób, zobaczył go klęczącego przy cudzym grobie. Nie modlił się, nie płakał. Stał jak zaklęty, z niepokojącym uśmiechem na twarzy. Ale najdziwniejsze było to, że ten mężczyzna wydawał się być tam zawsze. Jak duch, jak cień przykutego do miejsca drapieżcy. Wciąż brakowało dowodów. Brak DNA, brak odcisków palców. Czas działał na korzyść sprawcy. Ale jeden człowiek, który znał Dupasa od wewnątrz, miał przerwać milczenie. Był to więzień, który znał go lepiej niż chciał i którego zeznania, o ile zostaną potraktowane poważnie, miały otworzyć puszkę Pandory. Śledczy wracali do sprawy Helvegis nie dlatego, że mieli nowe dowody. Wracali, bo coś im mówiło, że jej historia jeszcze się nie skończyła. Niektóre tajemnice dojrzewają w ciszy, jak nasiona zakopane w zbyt twardej glebie. Czekają, aż ktoś je odkryje, przekopie, napoi. W przypadku Mersiny Helvegis to nie dowód z miejsca zbrodni, ani analiza DNA miały ostatecznie pchnąć śledztwo do przodu. Zrobił to człowiek, który od lat przebywał tam, gdzie zło nie musi już udawać przyzwoitości. W więzieniu. Andrew Fraser, były adwokat, aktualnie osadzony w tym samym zakładzie karnym. Nie był typem człowieka, który łatwo ufa, ale coś w Peterze budziło jego czujność i od pierwszego dnia patrzył na niego inaczej. Obaj panowie zostali przydzieleni do pracy w więziennym ogrodzie. Czas spędzany wśród chwastów i przekwitłych róż miał swoją osobliwą atmosferę. Ogród był jedynym miejscem, gdzie więźniowie mogli mówić bez kamer, a raczej gdzie mogli szeptać. Fraser długo przyglądał się Dupasowi. Z początku ten był oszczędny w słowach, nieco sztuczny w zachowaniu, ale z czasem zaczął się otwierać. Ich rozmowy były osobliwe. Dupas snuł refleksje o śmierci, o kobiecych dłoniach, o bólu i o karze. Czasem również wspominał o cmentarzach. Fraser twierdzi, że Dupas podczas wspólnej pracy w więziennym ogrodzie wyjął z krzaków prowizoryczny nóż, pogładził go z niemal intymnym zachwytem i powiedział: Mersina, Mersina. Zrobił to jeszcze raz i znowu. Głos cichł, a spojrzenie odpływało gdzieś w pustkę. Fraser zamarł, wiedział już, że nie ma do czynienia z żadnym niewinnym skazańcem. To był impuls, jakiego nie da się wyćwiczyć. Skojarzenie imienia ofiary z narzędziem przemocy. Ten moment był zbyt surowy, zbyt pierwotny, by go zmyślić. To jednak nie był jedyny raz, kiedy Mersina Helvegis powróciła w rozmowach. Pewnego dnia, gdy do więziennego ogrodu podszedł inny osadzony i zaczął wyzywać Dupasa, krzycząc: zabiłeś ją, zabiłeś Mersinę. Reakcja była natychmiastowa.
Po tym jak mężczyzna się oddalił, Dupas miał spojrzeć na Frasera i wyszeptać z niepokojem: skąd on to wie? Skąd on to wie, że to ja? Fraser już nie miał wątpliwości. Gdy odzyskał wolność, zdecydował się mówić. Jego zeznania były nietypowe. Nie pochodziły z podsłuchów ani przesłuchań. To nie była klasyczna spowiedź więzienna, jak ujął to sam Fraser. To była seria intymnych, mimowolnych momentów, które zestawione razem składały się na obraz sprawcy, który nie potrafił już ukryć swojego wnętrza. Policja uznała jego relację za przełomową. W końcu ktoś był gotowy połączyć fakty, które przez lata dryfowały w osobnych teczkach. Zeznania Frasera, wspierane obserwacjami świadków cmentarza i wcześniejszą historią Dupasa, pozwoliły na zbudowanie nowego aktu oskarżenia. Tym razem już bez cienia wątpliwości śledczy zamierzali postawić Petera Dupasa przed sądem za morderstwo Merciny Helvegis. Władze decydują się działać bez zwłoki. Wniosek o postawienie Dupasa przed sądem trafia do Sądu Najwyższego w Wiktorii z pominięciem tradycyjnego przesłuchania wstępnego. To sygnał, że prokuratura ma dość dowodów, by pominąć formalności i że traktuje tę sprawę z absolutną powagą. Rozpoczyna się proces, który już od pierwszego dnia budzi ogromne emocje. Na sali pojawiają się świadkowie, aż 9, którzy widzieli Dupasa na cmentarzu Faulkner w dniu morderstwa. Nie był żałobnikiem, nie był gościem pogrzebu. Był obecny, sam, obserwujący. Ale to zeznanie Frasera staje się punktem zwrotnym. Opowiada o wspólnych chwilach z Dupasem podczas więziennej pracy ogrodniczej, o dziwnej fascynacji nożami, o wypowiedzianym w uniesieniu imieniu ofiary, o słowach, które nie miały paść, a jednak padły. Obrona próbuje dezawuować świadka, wskazuje na jego przeszłość, motywację, ewentualne korzyści finansowe wynikające z nagrody w wysokości $1 000 000 oferowanej za pomoc w rozwiązaniu sprawy. Ale Fraser trwa przy swojej wersji, bez chwiejności, bez zawahania. Prokuratura nie opiera się wyłącznie na jego relacji. Wskazuje na schemat działań Dupasa. Motyw seksualny, brutalność, obsesja na punkcie kobiecych piersi, liczba ran, wybór miejsca. Wszystko to tworzy wzór, którego nie sposób zignorować. 9 sierpnia 2007 roku zapada wyrok. Po ponad 3 tygodniach procesu i intensywnych przesłuchań jury uznaje Petera Dupasa za winnego morderstwa Merciny Helvegis. Sędzia orzeka 3. karę dożywocia, tym razem również bez prawa ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Na sali nie ma aplauzu, jest ulga, jest cisza, jest spojrzenie ojca Merciny wbite w ławkę, jakby właśnie zakończył modlitwę, którą szeptał od 10 lat. Tym razem dożywocie oznacza dokładnie to, czym powinno być. Sprawiedliwość w teorii bywa ostateczna, w praktyce często staje się grą na czas. Cierpliwość i szczegóły proceduralne. Tak było również w przypadku Petera Dupasa. 9 kobiet i 3 mężczyzn zdecydowało jednogłośnie winny. Ale to nie był koniec tej historii. We wrześniu 2007 roku, zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu wyroku, adwokaci Dupasa składają apelację. Twierdzą, że proces był nieuczciwy, a dokładniej, że sędzia popełnił błąd w instrukcjach przekazanych ławie przysięgłych. To pozornie techniczna sprawa, ale w systemie prawnym taka luka może wywrócić wszystko do góry nogami. 17 września 2009 roku, 2 lata po wyroku, Wysoki Trybunał w Melbourne unieważnia wyrok skazujący. 2 z 3 sędziów uznaje, że ława przysięgłych mogła zostać niewłaściwie poinformowana o roli niektórych dowodów i zeznań. Oznacza to jedno: proces musi się odbyć od nowa.
Rodzina Helwendzisów reaguje z niedowierzaniem. Mersina została zabita po raz drugi, tym razem przez system, który miał ją chronić. Jej ojciec George mówi tylko jedno zdanie do dziennikarzy. Jeśli ten człowiek nie odpowie za to, co zrobił mojej córce, to w co jeszcze można wierzyć? Rozpoczynają się przygotowania do nowego procesu. Obrońcy Dupasa próbują zablokować ponowną rozprawę, powołując się na toksyczne zainteresowanie mediów i nieodwracalną stronniczość opinii publicznej. Argumentują, że sprawiedliwy proces nie jest już możliwy. Nie po tylu latach, tylu nagłówkach i tylu emocjach. Ale sąd nie podziela tej opinii. Proces rusza 26 października 2010 roku w Sądzie Najwyższym Wiktorii. To ten sam człowiek, te same oskarżenia, ale inna sala, inna ława przysięgłych, inna atmosfera, ale nie mniej gęsta. Andrew Fraser ponownie składa zeznania, tym razem jest bardziej przygotowany, bardziej precyzyjny. Opowiada o wykrzywionym spojrzeniu Dupasa, o imieniu Mersina, które wypowiadał z mieszaniną rozkoszy i pogardy. Jego słowa nie są jedynym ogniwem łańcucha, ale to one go spinają. Po 3,5 dniach obrad 19 listopada 2010 roku zapada ponowny wyrok. Winny. 26 listopada 2010 roku sędzia ogłasza wyrok. Kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Na sali sądowej panuje martwa cisza. Kamera jedna, dyskretnie umieszczona w kącie, rejestruje ten moment. To pierwszy raz od 1995 roku, kiedy australijski sąd zgadza się na telewizyjną transmisję ogłoszenia wyroku. Tym razem nie było już żadnych wątpliwości. Nie było ucieczki. Peter Dupas, seryjny morderca, drapieżnik, którego litość nigdy nie dotyczyła jego ofiar, po raz trzeci zostaje skazany na życie w cieniu więziennych murów. Tym razem definitywnie. W chwili, gdy Peter Dupas po raz trzeci usłyszał wyrok dożywotniego więzienia, wielu mogło uznać sprawę za zamkniętą. Społeczeństwo odetchnęło z ulgą, prasa zakończyła swoje cykle tematyczne, a nawet niektórzy śledczy pozwolili sobie na moment zawodowego wytchnienia. Ale ci, którzy znali historię tego człowieka naprawdę, ci, którzy analizowali jego ścieżkę przemocy od lat 60., wiedzieli, że to nie był pełen obraz, bo były jeszcze inne kobiety i inne ciała, inne miejsca, gdzie śmierć przyszła nagle i brutalnie. I choć nie wszystkie ofiary miały szczęście doczekać się sprawiedliwości, ich historie nie zniknęły. Ich cienie wciąż krążyły wokół nazwiska Dupas. Helen McMahon. 13 lutego 1985 roku Rye, niewielkie nadmorskie miasteczko na półwyspie Mornington. Ciało 47-letniej Helen zostaje znalezione na plaży, przykryte jej własnym ręcznikiem. Kobieta opalała się topless, była sama, spokojna. Została brutalnie pobita i zamordowana. Wówczas nie było podejrzanych, ale wiele lat później pojawiły się nowe tropy. Miejsce zbrodni znajdowało się zaledwie kilka kilometrów od miejsca, gdzie miesiąc później Peter Dupas dokonał gwałtu na innej kobiecie, za co został skazany. Policja ustaliła, że w dniu śmierci Helen Dupas przebywał na tzw. przedterminowym urlopie z więzienia i mieszkał właśnie w okolicach Rey. Czy to była jego pierwsza ofiara śmiertelna? Wciąż nie ma dowodów wystarczających, by uznać go za mordercę w tej sprawie, ale ślady, jak zawsze w jego historii, prowadzą w jedną stronę. 5 listopada 1993 roku Sunbury, przedmieścia Melbourne, 31-letnia Renita Branton prowadziła sklep z używaną odzieżą w lokalnym centrum handlowym.
Tego dnia została zaatakowana w kuchni swojego lokalu. Zadano jej 106 ciosów nożem. Morderstwo było tak brutalne, że policjanci mówią o jednej z najbardziej krwawych scen w historii Victoria Police. Sprawcy nigdy nie odnaleziono, ale ponownie metoda zabójstwa, miejsce i profil ofiary idealnie wpisywał się w modus operandi Dupasa. Kobieta sama w małej przestrzeni, nagły atak, nadmierna liczba ciosów i to co najważniejsze, obsesyjna przemoc wobec ciała. Czy był to impuls, czy rytuał, a może jedno i drugie? Odpowiedzi nie przyniósł ani czas, ani kolejne dochodzenia, ale nazwisko Dupas pojawia się we wszystkich tajnych raportach jako podejrzany numer 1. Sylwester 31 grudnia 1997 roku, Brunswick Lodge, dom opieki dla seniorów. 95-letnia Kathleen Downers, drobna, spokojna kobieta, zostaje zamordowana w swoim pokoju. Zginęła od ciosów nożem, brutalnie, bezwzględnie. Morderstwo poruszyło opinię publiczną. Kto zadaje nożem ciosy staruszce o świcie, w miejscu, które miało być dla niej azylem? Początkowo brakowało tropów, ale po latach pojawił się pewien detal. Telefon wykonany do domu opieki krótko przed zabójstwem, z numeru powiązanego z Dupasem. W 2018 roku, po 2 dekadach milczenia, Peter Dupas został oficjalnie oskarżony o morderstwo Kathleen. Sprawa jednak utknęła w proceduralnym labiryncie. Wciąż nie ma wyroku, a sam oskarżony nie przyznał się do winy. To nie są wszystkie sprawy, w których jego nazwisko się pojawiło. W aktach wiktoriańskiej policji krążą jeszcze inne, mniej znane przypadki. Kobiety zaginione bez śladu. Morderstwa, które wydają się zbyt podobne, by uznać je za przypadek. I choć nie wszystkie głosy ofiar znalazły swój sądowy finał, jedno pozostaje niezmienne. Gdzie pojawiał się Peter Dupas, śmierć często zostawiała po sobie podpis. Nie zawsze był on wystarczająco wyraźny dla ławy przysięgłych, ale był widoczny dla tych, którzy potrafili czytać między aktami. Dla tych, którzy wciąż patrzyli na Melbourne oczami pełnymi niepokoju. Peter Dupas nie zniknął, nie zginął tragicznie w pogoni za wolnością. Nie odebrał sobie życia, ani nie został ofiarą więziennej zemsty. Przeciwnie, żyje nadal, wciąż w Australii, wciąż w zamknięciu, wciąż w cieniu. Ale już nikt nie nazywa go tylko seryjnym mordercą. Dla wielu jest czymś więcej, symbolem porażki i przebudzenia australijskiego wymiaru sprawiedliwości. Od 2007 roku Dupas przebywa w jednym z najcięższych zakładów karnych w stanie Victoria. Często w odosobnieniu, pod specjalnym nadzorem. Nie dlatego, że sam stanowi zagrożenie, ale dlatego, że inni więźniowie chcą wymierzyć mu sprawiedliwość. Z relacji byłych strażników i funkcjonariuszy więziennych wynika, że Dupas nigdy nie wykazał skruchy. Nie rozmawiał o swoich zbrodniach, nie przyznał się. Unikał konfrontacji. Spędzał czas pisząc listy, czasem składając bezsensowne apelacje, a czasem milcząc całymi miesiącami. Psychiatrzy, którzy go badali, stwierdzili u niego zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, silne dewiacje seksualne i głęboką niezdolność do empatii. Nie ma nadziei na resocjalizację. Nie ma potrzeby. On już nigdy nie opuści więziennych murów. Ale choć Peter Dupas został unieszkodliwiony fizycznie, jego przypadek miał długofalowe skutki społeczne i prawne. Po jego trzecim wyroku w 2007 roku władze stanu Victoria wprowadziły przepisy umożliwiające dożywotnie więzienie bez prawa do warunkowego zwolnienia w przypadkach szczególnie brutalnych morderstw. Dla australijskiego wymiaru sprawiedliwości była to zmiana fundamentalna.
Od teraz nie tylko wina, ale i charakter zbrodni, jej motyw seksualny, brutalność, powtarzalność decydowały o ostatecznym zamknięciu sprawy na zawsze. Rodziny ofiar Petera Dupasa, a w szczególności George Halvenges, ojciec Mersiny, stali się aktywnymi działaczami na rzecz praw ofiar. George przez lata walczył o zmianę systemu, występował w mediach, organizował marsze pamięci, brał udział w konsultacjach legislacyjnych. Dziś jego nazwisko jest w Australii równie znane jak nazwisko mordercy jego córki, ale na zupełnie innych zasadach. Peter Dupas ma dziś ponad 70 lat. Nie wiadomo, jak długo jeszcze pożyje. Nie wiadomo, czy kiedyś zdecyduje się na wyznanie, które połączy go z Helen McMahon, Renitą Branton czy Kathleen Downers. Ale jedno wiadomo na pewno: nie wyjdzie już nigdy. Dla opinii publicznej jego nazwisko stało się ostrzeżeniem, przykładem, że zło może przybrać twarz pozbawioną krzyku, agresji czy widocznych blizn. Twarz spokojnego sąsiada, wcześniej księgowego, pielęgniarza, chłopaka z sąsiedztwa. Twarz kogoś, kogo system przez lata wypuszczał, wierząc w jego poprawę. Dopiero gdy zginęła Mersina Halvenges, system się obudził, ale dla wielu było już za późno. Są historie, które nie kończą się wyrokiem, nie zamykają się wraz z zatrzaśnięciem cel i nie cichną po ostatnim słowie sędziego. Nie dlatego, że sprawiedliwość nie została wymierzona, ale dlatego, że echo bólu rodzin, ofiar i całego społeczeństwa nadal rezonuje w codzienności. Peter Dupas trafił za kraty na zawsze, ale ofiary, które po sobie zostawił, nadal żyją. W pamięci, w archiwach, w cieniach, które rzuciły na życie ich bliskich. Nicole Petersen, Mersina Halvenges, Margaret Meyer. 3 kobiety, których nazwiska stały się synonimami brutalności, ale też symbolem walki o zmianę. George Halvenges, ojciec Mersiny, nie pozwolił zapomnieć. Stał się głosem nie tylko córki, ale wszystkich tych, których spotkało podobne zło. Jego żal zamienił się w działanie, nie emocjonalne, lecz konkretne, prawne, systemowe. To dzięki takim ludziom zmieniło się prawo. Zmieniono sposób monitorowania sprawców seksualnych. Zmieniono to, co wcześniej pozostawało martwą literą w kodeksie. A jednak pytanie wciąż pozostaje. Jak to możliwe, że ktoś tak niebezpieczny mógł być wypuszczany na wolność tyle razy? Jak to możliwe, że system, który miał chronić, zawodził przez dekady? To nie tylko historia o potworze. To także historia o ślepocie, ignorancji i o tym, jak długo społeczeństwo potrafi udawać, że problem nie istnieje. Wiele zbrodni Petera Dupasa pozostaje bez rozstrzygnięcia. Czy zabił Helen McMahon, Renitę Branton, Kathleen Downers? Może kiedyś powie prawdę, a może nigdy. Ale jeśli coś powinno pozostać z tej historii, to nie jego nazwisko, nie jego twarz, nie jego perwersje, tylko pamięć o tych, które odebrał światu. Zbyt wcześnie, zbyt brutalnie, zbyt bezsensownie. Niech ich imiona będą memento, a jego ostrzeżeniem. Dziękuję, że byliście ze mną. To była trudna, bolesna opowieść, jedna z tych, które zostają z człowiekiem na długo po zakończeniu odsłuchu. Jeśli dotarliście aż tutaj, to znaczy, że razem ze mną odważyliście się spojrzeć w ciemność. I za to z całego serca dziękuję. Pamiętajcie, to nie tylko opowieści. Za każdą z nich stoi czyjeś życie, czyjś dramat, czyjaś strata. Jeśli podobał Wam się ten odcinek i uważacie, że warto opowiadać tę historię, zostawcie komentarz, udostępnijcie ten film, subskrybujcie. To dzięki Wam ta seria może się rozwijać.
Do usłyszenia w kolejnym odcinku Kryminalnych Opowieści. Trzymajcie się bezpiecznie. Dobranoc lub do widzenia.